Internowany byłem w Gdańsku, ale naszą 14 przywieźli do Białołęki. Tam siedzieliśmy w areszcie śledczym na oddziale niebezpieczny, ale na interwencję Czerwonego Krzyża przenieśli nas do normalnego ośrodka internowania OZ-u, gdzie już była duża swoboda, częste widzenia, mniejsze kontrole, co pozwoliło, że informacje zza muru przenikały dość swobodnie. No i przenikały również teksty gazetek i teksty opozycyjne. I wśród tekstów opozycyjnych dostawaliśmy kazania, teksty kazań wygłaszanych przez księdza Popiełuszkę. I te kazania Seweryn Jaworski czytał przy otwartym oknie, to już było Z, czyli duże okna i swobodnie tego. Wszyscy otwierali okna i słuchaliśmy tych tekstów. I ja, słuchając tekstów kazań księdza Popiełuszki, no człowiek naturalnie wyobraża sobie autora. I ja na podstawie tekstów, tych ich głębokiej jakiejś mądrości, wnikliwości i trafności, wyobraziłem sobie, no niewiele wyobraźnia zadziałała, po prostu wizja biblijnego proroka. Długa broda, długa szata, prawda, prorok. No i tak słuchałem tych kazań. No było ich w sumie nie codziennie, tylko co tydzień, co msza za ojczyznę, z wizją takiego, no mówi prorok. Mądrość tych kazań. W jaki sposób? Przecież w tych kazaniach było powiedziane wszystko, czego mówić nie wolno było, ale w taki sposób, że czerwony mógł zgrzytać zębami, a nie mógł się zaczepić. Na Wokotowie kiedyś mnie wezwali i ci ubecy tacy w skowronkach, no mówił, panie Andrzeju, bo oni byli bardzo grzeczni oczywiście, my pozbieraliśmy wszystkie te pana przemówienia, to wszystko pan, nie no, pan wie, to wszystko zostało nagrane i mamy te wszystkie nagrania i teraz to sumujemy. Ja mówię, no to się bardzo, no to życzę powodzenia i tego i się cieszę. A z czego się pan cieszy? No bo to wam zajmie miesiąc czasu, a koledzy z podziemia będziecie musieli dać spokój kolegom z podziemia. Po miesiącu praktycznie mnie znowu wzywają. Siedzą takie te moje ubeki skapcaniałe. No, ja mówię, no to co, to żeście już przeczytali wszystko? Tak. No i co? No, pan jeden wiedział, jak to się skończy. Czyli ta nauka płynąca z tych kazań jest i była wzorem również do postępowania, że można wszystko powiedzieć w sposób nieprocesowy. No i przyszedł rok 84, ponieważ mama była w zasadzie chora, była w stanie beznadziejnym i tu Kiszczak dał mi przepustkę. Przy pierwszym wywiadzie dla zachodniej prasy podziękowałem Kiszczakowi, powiedziałem, że właśnie, że Kiszczak mi tutaj poszedł na rękę, osobiście Kiszczak, wiem, że on podpisał i że mu bardzo za to dziękuję i obiecuję, że jeżeli on znajdzie się w podobnej sytuacji, może również liczyć na moją pomoc. No i wyszedłem, co jeszcze?
I no przecież Popiełuszko. Nie wiem, czy była godzina 11, czy już 12. Powlokłem się na Żoliborz, zastukałem. Otworzył mi młody chłopak w dżinsach, w koszulikach i zawiniętymi rękawami. I ja mówię, czy mógłbym się z księdzem Popiełuszko zobaczyć? Ja to ja. No więc ja się zamieniłem w słup soli. Ten kontrast między tym biblijnym prorokiem a tym chłopakiem w dżinsach i w koszuli z zawiniętymi rękawami był taki, że dopiero jak się ksiądz Jerzy zaczął naleźć tego, no to mówię, no jestem Andrzej Gwiazda, właśnie wyszedłem z Mokotowa. No i przede wszystkim musiałem mu wytłumaczyć to moje zdumienie. No byłem pierwszym więźniem z tej 11 z Mokotowa, który został zwolniony. No czyli byłem również pierwszym źródłem, jak te sprawy po tamtej stronie muru wyglądają. No więc żeśmy siedli, chyba przegadali do rana. W rozmowach z niektórymi, z wieloma kapłanami czuje się jakiś dystans. Pomimo, że ksiądz Jerzy był księdzem, był kapłanem, ten dystans znikał natychmiast, bardzo szybko i rozmawiało się jak z kolegą, jak z przyjacielem. Zupełnie szczerze, bez żadnych pozowań, czy bez żadnych... No mówiło się, można było mówić to, co się myśli. Znaczy, no wrażenie było takie, że moje poglądy akceptuje, a przynajmniej a w pewnej części na pewno podzieli.